W 70 latach Wiesław Borowski przywiózł z jakiejś wyprawy zagranicznej pudełko, kartonowe pudełko i doszedł do wniosku, że warto by było w takich pudełkach zbudować, ułożyć nasze archiwa foksalowskie, czyli to, co było zbierane od samego początku. Zdjęcia, negatywy, korespondencja, teksty teoretyczne, manifesty, katalogi. No w każdym razie pudełko wyglądało praktycznie, ale okazało się, że pudełek takich nie sposób dostać, że pudełek po prostu takich w Polsce nie ma. I wtedy Krzysztof Wodiczko zdecydował, że on może zaprojektować takie pudełko według tego pudełka kartonowego i pracownie PSP, stolarnie PSP po prostu zrobią takie pudełko. Pudełka pierwotnie miały taki, jakby to powiedzieć, tył, również ze sklejki. Potem okazało się, że również można wykorzystać resztki czegoś nadzwyczajnego i nowoczesnego, walającego się też tam w tej pracowni, czyli plexiglasu. Były takie dwie rzeczy na Foksal, które ja pamiętam od zawsze. Pamiętam maleńkie kieliszki, w których była podawana wódka i mówiło się o nich na mieście Kantorówki, a potem były te pudła, które też były czymś nadzwyczajnym na włożenie materiałów, na włożenie, na posegregowanie archiwum. Giovanni Anselmo, artysta włoski, artysta, który miał wystawę w galerii. Mamy tu jego życiorys, mamy zdjęcia, zarówno zdjęcia prac wcześniejszych, jak i prac, które były na wystawie w galerii. On zwrócił uwagę na przedmioty właściwie niewidoczne. Użył takiego napisu particolare, czyli szczegół, i z projektorów wyświetlał napis particolare na całą infrastrukturę galerii. To znaczy kontakt, jakaś listwa przypodłogowa. Takie rzeczy, które są, ale w ogóle nie widzimy ich w przestrzeni. Tu jest przykład publikacji. Publikacja, ponieważ galeria, właściwie każda wystawa miała swoją publikację i w publikacji były zdjęcia, czasem był krótki tekst. Ten katalog z 1974 roku, zobaczymy, ile ma zdjęć, ale jest taką bardzo typową publikacją towarzyszącą galerii. No cóż my tu mamy, gdzie jest particolare? Kaloryfer na przykład. Nawet lampy. Na lampach też jest wyświetlony napis particolare. I to jest taka bardzo porządnie, jak Państwo widzą, posegregowane teksty, maszynopisy, tłumaczenia. Projekt katalogu jest zachowany. Z takimi projektami trzeba było chodzić do cenzury, trzeba było uzyskać zgodę. Właściwie to, co galeria robiła, było tak poza zainteresowaniami cenzury, bo cenzura była nastawiona na zatrzymanie czegoś, co byłoby figuratywne albo bardzo symboliczne. To, co działo się w galerii, w jakiś sposób przerastało ich wyobrażenia. W związku z czym była taka pewna gra z tą cenzurą, trochę takiego zawstydzenia cenzury, że oni nie wiedzą, jak to ugryźć. W związku z czym, niech będzie, poza tym przecież to takie małe. Ja w galerii na samym początku zajmowałam się właściwie tworzeniem tego archiwum, czyli przeglądanie
kilometrów negatywów, zamawianie fotografii u artystów, jeżeli nie mogliśmy znaleźć fotografii, identyfikowanie fotografów, chociaż wtedy jeszcze nikt nie myślał o prawach autorskich i w ogóle o umieszczeniu nazwisk fotografów. W galerii proszę zwrócić uwagę, tu każde zdjęcie ma pieczątkę. Kantor uwielbiał pieczątki, więc galeria też miała pieczątkę. Galeria Foksal, archiwum kolekcja i bardzo solidny opis z datą, z fotografem, opisem, co jest na tym konkretnym zdjęciu. Wydaje mi się, że takie archiwum dla badaczy jest czymś niezwykle ważnym, niezwykle interesującym i wydaje mi się, że ta praca, która właściwie trwa do dziś, od tych lat 70., to bardzo świadome budowanie archiwum Galerii Foksal jest też jednym z bardzo ważnych aspektów działalności tego miejsca.